tym filmie pokażę Wam, jak korzystać z funkcji dostępnych w przyborniku do rysowania podstawowych kształtów Plasticity. Zapraszam. Jako pierwszą mamy linię. Rysując ją, zaczynając, mamy podpowiedź z wymiarem, z długością i z kątem. Klawiszem tabulacji możemy przełączać się między jedną wartością a drugą i wpisać sobie taką wartość, jaką chcemy. Prawym przyciskiem zatwierdzam i mam. Jeżeli potrzebujemy narysować jakąś dłuższą linię, taką łamaną, to możemy to robić i lewym przyciskiem myszy po każdym etapie naciskamy, a kiedy już mamy koniec, wtedy naciskamy po ostatnim punkcie prawy przycisk myszy i to nam zatwierdza całą taką łamaną. Właśnie tak. Druga funkcja to już krzywa. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest taki trójkąt w rogu. To oznacza, że ta funkcja ma kilka dostępnych opcji. Teraz naciskając dłużej przycisk, pojawiają się one. No i tutaj mamy do wyboru albo taką krzywą, zaznaczamy 2 punkty i kolejny, i kolejny. Zwróćcie uwagę, że te modyfikacje tutaj, jak ja sobie wyginam potem tę krzywą, no to ma wpływ na wszystkie tutaj wcześniejsze odcinki. I podobnie jak w tej łamanej, lewy przycisk myszy kończy całą przygodę. O. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W tej chwili wygląda to jako taka płaska linia, krzywa, natomiast ona tu jest wielopoziomowa, ponieważ Plasticity podpowiada nam, gdzie chcemy i domyśla się, gdzie chcemy ją narysować i to nie zawsze wychodzi w poziomie. Dlatego do rysowania, jeżeli chcecie mieć pewność, zawsze warto wybierać sobie tutaj rzut, czyli na przykład z góry i rysując wtedy z góry w tym widoku mamy te linie płaskie, czy też figury w takiej orientacji, w jakiej chcemy. Możemy to mieć widok z góry, możemy mieć widok z boku, nie ma problemu, z drugiego boku. Należy to wziąć pod uwagę przy rysowaniu. Dobra, to była jedna opcja krzywej. Druga opcja krzywej. Tutaj stawiamy punkty, które poniekąd przyciągają tę naszą krzywą. I możemy sobie tak iść, góra, dół, a już sobie zamknijmy. O, udało się nam nawet na płaszczyźnie to narysować. Oczywiście, mając zaznaczone wybieranie tutaj punktów, możemy sobie ją w jakiś sposób modyfikować. Mogę ją wygiąć również w górę, w dół, jak widać. O, i już ona nie jest płaska. Tak samo z tymi punktami też mam nad tym kontrolę. Kolejna funkcja, rysowanie okręgu. Tutaj z tą kropką w środku. To oznacza, że zaczynamy ją właśnie w środku, ten okrąg, i klawiszem tabulacji wpisujemy średnicę, na przykład 120. I mamy już coś takiego. I znowu jest trójkąt tutaj w rogu, to znaczy, że jest dostępnych kilka innych opcji. Tą już mamy. Teraz okrąg przechodzący przez 2 punkty jakieś. Na przykład przez ten. O. I już zwróćcie uwagę, że Plasticity podpowiada orientację tego koła i tu nie do końca możemy sobie zrobić tak, jak chcemy. Spróbujemy klawiszem V. No, też nie jest to dokładne. Gdybym chciał na przykład te 2 punkty
ująć w tym okręgu, no to już nie mogę. Spróbujemy przełączyć się na widok od góry. Zrobimy jeszcze raz. I teraz już bez problemu robimy okrąg przechodzący przez te 2 punkty wybrane. Kolejna opcja. 3 punkty. Znowu przełączę się tutaj na widok z góry. Zrobimy sobie okrąg przechodzący przez na przykład te 3 punkty. Tak? Mogę przez te 3, ale uwaga, mogę też również przez dowolny punkt, ale mogę też na przykład przez punkt jakiś na krzywej. I tutaj zwróćcie uwagę, że to, co nam wychodzi, dopasowuje się już do orientacji, czyli te 2 punkty mamy płaskie, ale tutaj już nie jest na tej płaszczyźnie, więc ten nasz okrąg będzie skośny w jedną stronę, w drugą, tutaj w zależności od tego, jak rysujemy. Ja go zrobię tutaj płaski. O. Kolejna opcja. Styczne. Wybieramy sobie widok z góry, 2 krzywe, no i mamy tutaj okrąg styczny do tych 2 krzywych. Zrobimy sobie tak. Kolejna opcja. Łuk ze środkiem, z punktem środkowym. O co chodzi? Zaznaczamy sobie punkt startowy. Mamy długość jakiegoś tutaj promień. Weźmiemy sobie 35 mm i mogę sobie teraz rysować dowolny wycinek. Oczywiście klawiszem tabulacji mogę ustawić kąt taki, jaki jest mi potrzebny, albo robić go tak na oko. Kolejna opcja. Łuk z 3 punktami. Zrobimy sobie na przykład tu. O. I widać, że mogę sobie zrobić punkt, wybrać tutaj ten. Mogę sobie wybrać punkt dowolny. Na pewno będzie przechodził przez te 2 punkty, które wybrałem na początku. No i trzeci, ten, który tu wskazuje. A zrobimy sobie tak. I to samo tutaj łuk styczny. Mamy 2 punkty. Pierwszy ten startowy, drugi ten, którym kontrolujemy średnicę i zakres tego łuku. No i to sobie można zostawić wedle uznania. Kolejny element, wielokąt. Wielokąt możemy sobie narysować tutaj. Shift i pokrętło myszy zwiększa nam lub zwiększa ilość kątów tego wielokąta. Od okręgu przez trójkąt, kwadrat, pięciokąt i tak dalej. W jedną, w drugą stronę. Przyciskiem V możemy sobie zmieniać orientację, czyli zrobić ten wielokąt pionowy lub poziomy. Ten wymiar, który nam się tu pokazuje w środku, to jest średnica okręgu, w tym wypadku opisanego na tym wielokącie, ale przyciskiem klawiszem C możemy sobie zmienić i średnica zostaje ta sama, natomiast ten wielokąt jest raz wpisany, a raz opisany na tym okręgu. To w zależności od potrzeb, od tego, co robicie, do czego Wam to jest potrzebne. No i prawy przycisk myszy zatwierdza rysowanie.
Przechodzimy do prostokątów. Tutaj znowu kilka opcji. Ja wybiorę pierwszą. Prostokąt, w którym definiujemy dwa rogi. Tutaj Plasticity nam podpowiada przekątną i tu mamy kwadrat, natomiast możemy sobie narysować dowolny. Oczywiście w dalszym ciągu klawiszem tabulacji przełączamy się między wymiarami i możemy je tutaj wpisać konkretne. To jest jedna opcja. Przytrzymując dłużej wybieram drugą opcję, czyli prostokąt rozpoczynający się w środku. Możemy go rozpocząć w jakimś konkretnym punkcie, albo w dowolnym. I tutaj go rysujemy od środka. Nie kontrolujemy rogów, tak jak w tym pierwszym przypadku. O. Trzecia opcja. Rysujemy jeden bok i rysujemy drugi bok. Co nam to daje? Możemy zrobić od razu jakiś skośny prostokąt. O. Czyli na przykład możemy połączyć takie dwa punkty. O. I mamy dorysowany prostokąt do łuku. Bridge Curve. Dzięki tej opcji możemy dorysowywać różne krzywe, a na przykład tak, zostawmy sobie tutaj. Wybierając opcję tutaj spośród tych dostępnych, możemy sobie regulować wygiętość tej krzywej na obu końcach. To w zależności od tego, co nam jest potrzebne, możemy tutaj też sterować tymi parametrami. Kształtem tej krzywej. O. I mamy takie połączenie, takie przejście łagodne. Nożyczki. Funkcja trim. Tym pozbywamy się jakichś zbędnych kształtów. Na przykład usunę te zbędne linie i dzięki temu mogę wyciągnąć sobie taki kształt. Tak, tymi nożyczkami, funkcją trim czyścimy zbędne odcinki, krzywe. Dobra. I mamy tutaj gotowce, bo na przykład zacznę od cylindra. Cylinder możemy zrobić albo tym gotowcem, rysujemy podstawę i od razu nam się przełącza wyciąganie tego cylindra i tutaj póki nie zatwierdzimy prawym przyciskiem myszy, możemy go jeszcze zmniejszać, zwiększać wedle uznania. OK, zatwierdza. Natomiast możemy też wyciągnąć okrąg. Tak, mamy to samo. Wracam tutaj do kuli. Kula nam rysuje się tak po prostu. Zanim zatwierdzimy, możemy jeszcze zmienić promień. I mamy sześcian. Pierwsza opcja, tak jak w przypadku prostokątów. Zaczynamy rysować podstawę, no i przełącza nam się od razu do wyciągania w górę i zatwierdzamy. To jest jedna opcja. Tutaj center box, czyli zaczynamy podstawę od środka. To jest analogicznie do tego, jak jest w przypadku prostokątów. I trzecia opcja to jest ten skośny, że tak powiem, skośna podstawa. Możemy właśnie sobie rysować już od razu w jakimś tutaj obrocie. I tak wygląda całe rysowanie w Plasticity. Za pomocą tych narzędzi możemy tworzyć cuda. Ogranicza nas tylko pomysł, wyobraźnia i potrzeba. Zapraszam Was do zapoznania się z innymi filmami z mojego kanału i zostawcie subskrypcję, żeby nie ominął Was żaden nowy film.
Na razie.